Cześć, witajcie. W jednym z ostatnich odcinków, w którym opowiadałem o tym, jak przygotować się do dłuższej trasy rowerowej pokonywanej jednego dnia, padło kilka komentarzy, czy lepiej jechać sobie taką drogę samemu, czy w parze, czy na przykład w grupie, i postanowiłem w tym odcinku podzielić się właśnie moimi przemyśleniami na ten temat. Ja nie będę ukrywał, najczęściej jeżdżę sam. Z kilku powodów. Po pierwsze, jadąc samemu można się wyłączyć. Jedziemy sobie sami, czasem jakaś delikatna muzyka w uszach, ale oczywiście tak, żeby wszystko było słychać dookoła i własne myśli. Ja wtedy najlepsze pomysły mi przychodzą na wpisy na blogu, na odcinki tutaj na YouTube'a. I w ogóle mogę sobie po prostu pomyśleć albo w drugą stronę, po prostu o niczym nie myśleć. Nic mnie nie goni, nic mnie nie stresuje podczas takiego przejazdu. Jakie są jeszcze plusy takiej samotnej jazdy? Nie musimy się dostosowywać do nikogo, że ktoś jedzie wolniej na przykład, że ktoś jedzie szybciej, że chce przerwy częściej, że chce przerwy rzadziej, że chce jechać tutaj, a może mu się chce, a może mu się nie chce. Więc tutaj po prostu sami jesteśmy sobie tym sterem, żaglem i okrętem i decydujemy po prostu, gdzie jedziemy, kiedy jedziemy, jak daleko jedziemy, kiedy robimy przerwy i tak dalej, i tak dalej. Plus podczas dłuższych wypraw takich samotnych jest też taki, że nie musimy nikogo znosić przez tyle czasu. To znaczy, nie oszukujmy się, kiedy jedziemy w parze czy w jakiejś większej grupie, zawsze w pewnym momencie, zwłaszcza w takich sytuacjach trudnych, kryzysowych, pod wpływem zmęczenia, pojawiają się takie trudne momenty, gdzie zawsze jakiś taki konflikt może się nawiązać, więc tutaj, jeżeli jedziemy sami, to sami z sobą się możemy co najwyżej skonfliktować, ale to akurat nie jest jakąś wielką przeszkodą, wielkim problemem. Natomiast jak to wygląda, kiedy jedziemy w parze bądź też w grupie? Po pierwsze, można się podzielić sprzętem, czego w przypadku pojedynczej jazdy za bardzo nie zrobimy, więc czy namiot można podzielić, ktoś weźmie tropik, ktoś weźmie sypialnię, można się zabezpieczeniem podzielić, ktoś weźmie jedną część uloka, ktoś drugą część uloka. Pod sklepem też, a propos zabezpieczeń, pod sklepem wystarczy, że po prostu jedna osoba z rowerami zostanie, aby ich popilnować. Można się narzędziami również podzielić, po prostu nie wieźć ze sobą wszystkiego, tak jak bierzemy sobie w pojedynkę, tak możemy sobie tutaj rozłożyć to na większą ilość osób i samemu tego po prostu nie targać. Kolejna zaleta jest to bezpieczeństwo. Znaczy w momencie, kiedy jedziemy sami, coś nam się stanie, nie wiem, przewrócimy się, stracimy przytomność, zemdlejemy, tak naprawdę musimy liczyć wtedy na innych, to znaczy przejeżdżających innych rowerzystów, innych kierowców, którzy zwrócą na nas uwagę. Jeżeli zwłaszcza jest to gdzieś na jakichś bezdrożach, na jakichś odludnych terenach, to pomoc może tak naprawdę w ogóle nie nadejść. Ja oczywiście jeżdżąc samemu staram się takich myśli po prostu nie dopuszczać i staram się jechać po prostu ostrożnie i nie zrobić sobie krzywdy, ale wiecie, różnie to bywa. Także jadąc w większej grupie, czy nawet w parze, zawsze jest ta druga osoba, czy więcej osób, które będą mogły wezwać pomoc, kiedy my tego nie będziemy mogli zrobić. Jazda w parze, bądź też w grupie ma też bardzo dobry wpływ na motywację. Oczywiście, jeżeli tylko znajdziemy tych partnerów takich, którzy będą nas motywować, czy będziemy się motywować nawzajem. Gdy powiedzmy jeździmy sobie sami, to wystarczy powiedzieć, a mam to gdzieś, dzisiaj nigdzie nie jadę, jest zła pogoda, brzydko, nie chce mi się, głowa mnie boli, mam inne rzeczy na głowie. Można sobie zawsze to jakoś usprawiedliwić. Jesteśmy sami dla siebie jak najbardziej pobłażliwi. Jeżeli już mamy drugą osobę, czy więcej osób, które nas wyciągną, ej słuchaj, chodź na rower, tutaj jesteśmy umówieni, jedziemy i tak dalej, czy my będziemy też namawiać innych, motywować do tego, żeby jechać, wtedy zawsze jakoś trochę trudniej się wycofać, troszeczkę nie będziemy przynajmniej na siłę wymówek szukać, żeby na ten rower nie wyjść. Jazda w grupie ma też ten plus, że możemy schować się przed wiatrem. Znaczy, wiecie, ja mówię tutaj amatorskie jeździenie, żadnych peletonach, gdzie tam są oczywiście różne formacje, różne systemy tej jazdy. Ale nawet jadąc na taką podmiejską wycieczkę, kiedy mocniej wieje, wystarczy, że jedna osoba jedzie z przodu, reszta za nią się w jakimś rządku ustawi, oczywiście zmieniając tą osobę na samym początku, żeby nie tylko jedna osoba łapała ten wiatr na siebie i w ten sposób można też ułatwić sobie po prostu jazdę, dać odpocząć osobom, które jadą z tyłu. Jeżeli jedzie się samemu, to niestety już z wiatrem trzeba sobie walczyć w pojedynkę.
Także jak widzicie, jazda samemu czy jazda w grupie mają swoje wady i swoje zalety. Nie ma tak naprawdę jednej dobrej metody. To wszystko zależy też od naszego charakteru, naszych przyzwyczajeń i po prostu tego, jak wolimy po prostu jeździć. I tutaj przygotowałem dla Was ankietę. Odpowiedzcie w niej właśnie, czy wolicie jeździć w grupie, czy w parze, czy samemu, jak Wam jest po prostu lepiej. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, hej!